Najczęściej to jest pytanie, albo chcemy AI, albo chcemy serwer z kartą GPU, tak? Ani jedna potrzeba, ani druga potrzeba nie jest biznesowa. W momencie, kiedy przychodzi do mnie klient i mówi, że chce serwer z kartami GPU, to my już to przeszliśmy 3-4 lata, kiedy oni kupili te serwery z kartami GPU i wracają po 2 latach i mówią, no nie bardzo wiemy, co z tym zrobić. Sztuczna inteligencja wymaga bardzo efektywnych rozwiązań, jeśli chodzi o infrastrukturę. Pożera wręcz tą infrastrukturę, bym powiedziała. Dzisiaj zajmiemy się dosyć ciekawym tematem, który czasami budzi nasze emocje, który podobno zmieni świat. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzisiaj porozmawiamy o sztucznej inteligencji, ale porozmawiamy o tej sztucznej inteligencji od innej strony. Spojrzymy na nią głębiej, może parę pięter niżej, albo może kilkaset kilometrów dalej. Porozmawiamy o technologii, która za tym AI-em stoi. Bo to, co na co dzień my kojarzymy, to są chatboty, to są aplikacje na telefony, to są aplikacje na komputerach. Wielu z nas korzysta z tego mniej lub bardziej intensywnie. Niektórzy czasami, niektórzy już mocno wdrożyli sobie te rozwiązania do swojej codziennej pracy. Ale to wszystko nie działałoby bez infrastruktury. A że ja trochę na ten temat wiem, ale nie wystarczająco dużo, więc zaprosiłem gościa. Dzisiaj moim gościem jest Magdalena Kasiewicz z HPE. Ważno podkreślić, że to jest HPE, a co to jest, to jakby tutaj sobie już potem opowiemy dokładnie. Magdaleno, kim jesteś, po co jesteś na tym świecie, jaka jest twoja rola właśnie w HPE? Tak, ja odpowiadam za sprzedaż rozwiązań chmurowych, a także sztucznej inteligencji w firmie HPE. Jestem członkiem zespołu zarządzającego. Też jestem osobą, która tak naprawdę kreuje nasz wizerunek na rynku, dlatego że w Polsce firma HPE znana jest z rozwiązań sztucznej inteligencji od niedawna, chociaż tak naprawdę historia sztucznej inteligencji w firmie jest dość długa. My tych rozwiązań mamy wiele, nie tylko na poziomie infrastruktury, ale także na poziomie narzędzi. Od wielu lat produkujemy najszybsze komputery na świecie. Jesteśmy zdecydowanie liderem i też mamy zespoły, które dostarczają rozwiązania dla public sektora na całym świecie. Nie tylko na poziomie infrastruktury, ale także na poziomie rozwiązań. To taka ciekawostka nieznana tak bardzo na rynku polskim. Tak, to, że HP jest taką potęgą, to miałem okazję też już na co dzień poznać, no bo my jako Inergo jesteśmy waszym partnerem, ale znam też pewne rozwiązania, miałem okazję rozmawiać z ludźmi, którzy zajmują się rozwiązaniami Aruby, a ostatnio też moim gościem był człowiek, inżynier, który zajmuje się Juniperem, to jest tam ostatni zakup w waszej grupie i tak właśnie też rozmawialiśmy w kwestiach dotyczących infrastruktury właśnie pod AI, więc okazało się, że jest właśnie po to HP kupiło to, żeby to była właśnie całkowita oferta, taka wydajna sieć szkieletowa. Tak, tak. Ale nim przejdziemy dalej, to trochę odczarujmy sobie pewne rzeczy, bo dla większości ludzi jednak, na przykład nie wiem, z mojego pokolenia, HP to był komputer, to była drukarka, a tutaj się pojawia jakieś HPE. Czym jest HPE? Jak możesz rozwinąć ten skrót i czy jeszcze ma coś dalej wspólnego z komputerami i z drukarkami? Tak, Hewlett Packard Enterprise to jest firma, która zajmuje się rozwiązaniami dla enterprise'u, czyli dla firm. Zajmujemy się szerokimi rozwiązaniami dla data center, rozwiązaniami chmurowymi, rozwiązaniami sztucznej inteligencji, ale właśnie dla dużych firm. HP Inc. to jest druga firma. Oczywiście jakby korzenie tych dwóch firm są te same. Hewlett Packard w 2015 roku podzieliło się na 2 osobne firmy. Ze względu na model biznesowy, po prostu firma była za duża i żeby lepiej zaadresować potrzeby klientów, podzieliło się na firmę, która ma produkty konsumenckie i te, które trafiają do sektora enterprise i do średniego i małego biznesu. Także ten podział nastąpił, natomiast wiele osób też nie wie, tym bardziej, że jakby nazwa jest bardzo podobna, jak widać. Jedna jest Hewlett Packard Inc., a druga jest Hewlett Packard Enterprise. No i jakby wiele osób też mnie o to pyta, tak? Nawet do tej pory czasami klienci mnie pytają o to, czy oprócz tego, że dostarczymy serwery na przykład, to czy moglibyśmy trochę porozmawiać na temat laptopów na przykład, czy drukarek. Więc rzeczywiście jest tak, że to są oddzielne firmy. My rzeczywiście skupiamy się
na ofercie dla Enterprise. W tej chwili ten sektor, ale także w ogóle firm zmaga się z dużymi wyzwaniami związanymi właśnie z rozbudową szybką rozwiązań. Jak wiemy, w tej chwili IT weszło do zarządów firm, czyli mówię o tym, że kiedyś dyrektorzy IT, którzy świadczyli usługi właściwie dla biznesu, w tej chwili są osobami, które wręcz kreują kierunki rozwoju produktów dla klientów końcowych, edukują zarząd na temat przyszłości, tego jak można wykorzystać technologię do budowy rozwiązań konkurencyjnych, więc bardzo ciekawy moment. I my pomagamy w zasadzie naszym klientom w budowaniu tej ścieżki rozwoju i zbudowaniu takich rozwiązań, które umożliwią im skalowanie, budowanie właśnie tych rozwiązań, o których mówiłeś, w sensie tych aplikacji i tak dalej, na środowisku, które jest nie dosyć, że wydajne, szybkie, to jeszcze jest bezpieczne, bo mówimy teraz o tym, że mamy też dosyć sporo wyzwań związanych z cybersecurity. No a wynika to z tego, że jednak większość procesów kluczowych u naszych klientów i krytycznych jest opartych na rozwiązaniach IT, więc jakby to jest też taki newralgiczny punkt, w który konkurencja, ale także jakby cały rynek jest po prostu podatna na ataki. To teraz tak, po pierwsze, pewnie dlatego jest ten problem z rozpoznaniem, bo część ludzi się dziwi, dlaczego mówimy HPE. Przecież Tak. HP wystarczy. HP wystarczy, tak. Ja nawet wśród klientów, którzy rozumieją tą różnicę, mamy problem, że czasami gubią to i jakby mamy ten problem. Ale rozróżnimy. HP bez E to są drukarki, rozwiązania takie właśnie można powiedzieć konsumenckie i to HPE, czyli Hewlett Packard Enterprise, to są już właśnie te rozwiązania, jeżeli mówimy o kwestiach chociażby pod AI, całej infrastruktury. Czyli tutaj mamy tak naprawdę rozwiązania od infrastruktury, czyli pod data center, serwery, macierze, całe rozwiązania storage'owe, sieć oczywiście, która teraz staje się coraz bardziej krytyczna w dzisiejszych czasach. Rozwiązania chmurowe, czyli kompleksowe rozwiązania as a service i rozwiązania pod sztuczną inteligencję, ale również z softwarem do tego, który umożliwia budowanie rozwiązań. Okej, szanowni państwo, usłyszeliście, czym jest HPE i zapamiętajcie to. Jeżeli chcecie, to możecie sobie to jeszcze raz odsłuchać, powtórzyć. Magdalena powiedziała, jak to wszystko wygląda. To teraz takie moje pytanie, bo padło takie słowo konkurencja. Wy jeszcze macie konkurencję przy tej ofercie, która jest taka pełnowymiarowa? To zależy w jakim obszarze, tak? Na pewno ostatni zakup Junipera bardzo, bardzo mocno nas wysunął, że tak powiem, na prowadzenie, jeśli chodzi o portfolio całe sieciowe, ale dalej mamy oczywiście konkurencję i nie ignorujemy jej. Są rozwiązania takie jak podstawowe infrastrukturalne, serwery, macierze, gdzie rzeczywiście mamy sporą konkurencję, ale są rozwiązania, w których nie mamy konkurencji, takie jak nasza platforma pod sztuczną inteligencję, która jest appliance'em zbudowana wspólnie z NVIDIą, gdzie w zasadzie takiej drugiej platformy kompleksowej nie ma żadna firma. Oprócz tego mamy rozwiązania pod chmurę, bardzo, bardzo zaawansowane, chmury prywatnej, bardzo zaawansowanym, gdzie konkurencja rzeczywiście też nie ma takiej kompleksowej usługi. Przychodzisz pierwszy raz do takiego dyrektora IT i powiedzmy, że jeszcze nie słyszał o was. Bo kojarzę HP, ale nie kojarzę tego HPE. To co tak naprawdę może być dla niego zaskakujące w tej skali? No bo z jednej strony powiedziałaś ten rozmach, tak, czyli od te macierze, storage, kwestia dotycząca infrastruktury i kiedy teraz opowiadasz komuś pierwszy raz, to kiedy robi duże oczy? To jak ja się spotykam z klientami raczej na poziomie zarządu, często CIO, to oni raczej rozumieją, co to jest firma HPE. Raczej bym powiedziała ze znajomymi gdzieś w środowisku, to mylą się. Z osobami, z którymi ja się spotykam zazwyczaj już wiedzą, czym się zajmujemy, natomiast nie wiedzą w jakiej skali. W ostatnich latach bardzo, bardzo rozwinęliśmy swoje portfolio. Rzeczywiście jeśli chodzi o rozwiązania AI, tak jak powiedziałam wcześniej, my się zajmujemy tym od wielu lat, tylko że my tworzyliśmy rozwiązania dla centrów badań, dla rządów, czyli to są duże bardzo rozwiązania, które nie były
po prostu targetowane dla firm, ani dużych, tylko musiały to być bardzo duże firmy, nie na rynek polski, więc one na rynku polskim nie były znane poza oczywiście tak, instytutami badawczymi w Polsce, które znały nas od wielu, wielu lat. Natomiast na tym rynku biznesowym, no jakby w tym zakresie firma nie była znana. Tak naprawdę z taką ofertą, która jest dostosowana do rynku enterprise, weszliśmy, wydaje mi się, 1,5 roku temu, w styczniu, na rynek polski, z taką kompleksową ofertą, bo oczywiście serwery z kartami GPU pod rozwiązania AI-owe już sprzedajemy od kilku lat na rynku polskim, to nie jest nic nowego, ale jeśli chodzi o kompleksową takie rozwiązania, platformy pod sztuczną inteligencję, no to jest dość nowy produkt, ale tak jak powiedziałam, budowany na podstawie naszych doświadczeń i kompetencji, które, żeby złożyć taką platformę, no to one są bardzo szerokie, bo tutaj mamy oczywiście sieć, która jest bardzo istotna. W tym jest cała infrastruktura, która jest pod spodem, czyli mamy nie tylko kartę GPU, ale mamy tam macierze wydajne, specjalne, dostosowane do przetwarzania szybkiego, ale też mamy tam narzędzia, które służą do budowania rozwiązań AI, bo te aplikacje wszystkie, które już, czy tam RAGi, czy rozwiązania jakieś AI-owe, no tak naprawdę zbudowanie ich wymaga różnych narzędzi, czy to AIOps, czy wymagają też, teraz mamy ostatnio generatywną sztuczną inteligencję, bardzo mocno rozwijającą się, dostęp, praca na tych LLM-ach na przykład. To jest bardzo kompleksowa oferta i my ją zbudowaliśmy na podstawie naszych doświadczeń z wielu lat pracy właśnie z centrami badawczymi. Słuchaj, taki mały skok w przeszłość, czyli 1938 panowie mają jakieś tam pieniądze, zakładają firmę w garażu, jak to wtedy się... Chociaż wtedy to jeszcze nie było takie modne zakładanie w garażu, nie, tak? To właśnie było chyba to pierwsze takie miejsce. Takie pierwsze, tak? To są takie narodziny Doliny Krzemowej, więc... Tak, Palo Alto i tam właśnie panowie. Palo Alto, które do tej pory jest bardzo znane właśnie. Wiele firm tam zostało założonych, rozwijało się, taka ikona Doliny Krzemowej i myślę, że to też ciekawa historia, no bo rzeczywiście wiele lat minęło, a jednak dużo w tej firmie jest tego DNA z początku tego garażowego, takiego tak. jeszcze takiego właśnie, bo i mówi, jest coś takiego jak HP Way i sposób myślenia. I teraz pytanie, na ile już jesteście, wiesz, jednak wielką korporacją, a na ile jednak zostało coś z tego, że, bo kiedyś się doceniało właśnie w dużej mierze taką inicjatywę. To trochę tak jak miało 3M, tak? Że dawano ludziom jakiś czas na to, żeby sobie pomyśleli nad czymś. To, co ja widzę z takiego kulturowego obszaru, który pozostał, to jest firma inżynierska, na pewno, więc jeśli chodzi o jakość produktów, to naprawdę nie mamy się czego powstydzić. Mamy świetnych inżynierów, którzy naprawdę są zafascynowani tymi produktami. I ja często właśnie z tym zmagam w sprzedaży, bo po prostu nasi inżynierowie są zachwyceni, ale znają te produkty, wiedzą dokładnie wszystkie ich dobre strony, ale też wyzwania, znają konkurencję, interesują się. To naprawdę są świetni, więc to na pewno jest to firma inżynierska. I właśnie to lubię w tej firmie, że tam jeśli chodzi o jakość, to mamy bardzo wysoką jakość produktów. Drugą rzecz, która jest ciekawa, to jest ta koncentracja na pracownikach i na tym, że ten człowiek w firmie jest bardzo ważny. I to widać w naszej kulturze, że my bardzo dbamy o naszych pracowników. Ja dołączyłam do zespołu stosunkowo niedawno, bo niedługo będę miała 3 lata, więc stosunkowo niedawno. Natomiast byłam zaskoczona tym, jak ta lojalność też jest duża do tej firmy, ale jak bardzo firma dba o pracowników. Programy, które ma jakby wspierające pracowników, jakby łączące pracowników, naprawdę fantastyczne, więc firma pod tym względem jest naprawdę fantastyczna. I to HP Way to też jest ciekawe, bo ona, jakby ta kultura wychodziła z takiej wspólnoty, pełnego zaufania do pracowników i to była taka nowość
tak, w tamtych czasach, jak powstawała ta cała kultura i historia w ogóle tej firmy. I druga, że dzielimy się na przykład zyskiem, tak, że jakby to nie jest tak, że pracownicy są najemnikami, tylko są współwłaścicielami firmy i bym powiedziała, właśnie te elementy wciąż pozostały w kulturze tej firmy. Czyli tak naprawdę ten garaż, ten początek, to, że oni razem coś budowali. Jak ja znalazłem informację, zresztą pamiętam ze studiów pewne urządzenia Hewlett-Packard, to jeszcze nie były komputery, kiedy ja studiowałem, ale ten oscylator dźwiękowy, czy jakieś urządzenia pomiarowe, to od tego panowie zaczęli. Teraz takie moje pytanie, co by było, gdyby dzisiaj, nie wiem, Hewlett i Packard przyszli i zobaczyli właśnie dzisiejszy ten klaster GPU chłodzone cieczą. To jakby jak bardzo by to ich zaskoczyło, czy jak myślisz, jakbyśmy mieli taką możliwość stworzenia takich ich awatarów Tak. i żeby oni przyszli i zobaczyli? Tak, na pewno ten postęp był ogromny w ostatnich szczególnie latach, ale myślę, że byliby zachwyceni. Dlatego, że to byli ludzie z wizją, to byli ludzie, którzy nie bali się nowości, którzy patrzyli po prostu i mieli jakieś wyobrażenia na temat przyszłości, która wydawała się dla innych nierealna. I to byli ludzie, którzy już w tej głowie mieli tą przyszłość, więc nie zakładam, żeby byli jakby przerażeni, raczej by byli pewnie zafascynowani to, do czego doszliśmy przez te lata. I teraz kolejną rzeczą, którą znalazłem ciekawą, pierwszy klient poważny Hewlett-Packard to Disney. Tak, i to jakby właśnie znalazłem informację, że właśnie Walt Disney sam szukał oscylatora właśnie dźwiękowego, stwierdził, że HP robi to, bo potrzebował mieć do filmu fantazja. Także to była to też bardzo jakby nowatorska zejście dwóch tak. firm, które też wtedy dopiero były w stanie jakby takim startowym. Chociaż Disney już tam był gdzieś znany, tak? Bo to już gdzieś, ale tak naprawdę to się wspólnie rozwijało. Także dalej jesteście u tych dużych klientów. Powiedziałaś o takiej sytuacji, że ci szefowie IT weszli do zarządów. Oni tam już jakiś czas temu weszli do zarządów, ale zawsze byli traktowani jako dostawcy infrastruktury. A dzisiaj mówisz, że to oni są takimi trochę motorami napędu do biznesu, że to też z nimi rozmawiasz już nie tylko, że nie wiem, serwerów sztuk 5, macierzy sztuk 7, tylko bardziej rozmawiacie o po co one są? Tak, albo co zdecydowanie. To znaczy my jakby budując rozwiązania dla klientów na poziomie infrastrukturalnym, nas interesuje, pod jakie workloady to jest, czyli co ma stanąć na tych serwerach, bo to oczywiście od tego zależy też architektura. Więc jakby ta warstwa infrastrukturalna, ja akurat wiele lat też pracowałam w software'ze, w tym kierunku jestem wykształcona też w sztucznej inteligencji wiele lat temu, skończyłam te studia oczywiście, ale był taki czas, kiedy ta infrastruktura była traktowana jako taka warstwa trochę niewidoczna. Tak, że ona po prostu ma działać, tak, ale jednak CIO nie zajmował się tak jakby infrastrukturą tak bardzo, no bo to jakby działało. To było takie rzeczywiście potrzebna bardzo warstwa, ale byli inżynierowie, którzy się tym zajmowali i to był taki cichy bohater, ale jakby o nim się nie mówiło. Dopóki się nie zepsuł. Tak, dopóki się nie zepsuł, dokładnie. No ale jakby mniej się o tym mówiło w tych wdrożeniach, to jednak na ścieżce krytycznej, no od wielu lat wdrażam bardzo duże projekty jednak na ścieżce krytycznej tych wszystkich projektów i to nie była infrastruktura. Ona działała, ona po prostu tam było bardzo dobre inżynierskie podejście i ona była gdzieś tam w tle. Od jakiegoś czasu zaczyna też wychodzić też jakby na front, ze względu na to, że sztuczna inteligencja wymaga bardzo efektywnych rozwiązań, jeśli chodzi o infrastrukturę. Pożera wręcz tą infrastrukturę, bym powiedziała. Koszty tej infrastruktury po prostu rosną, ponieważ zapotrzebowanie jest tak duże, że też mamy deficyt komponentów. Mamy teraz historię. No tak, odczuwamy to wspólnie, bo też realizujemy jakieś projekty, gdzie... Ceny rosną oczywiście bardzo, bardzo istotnie. Jeszcze, żeby dostępność była... Jest chyba nawet taki moment gorszy niż w pandemii, nie? Jeżeli chodzi o dostępność sprzętu. Tak. To jest historyczny moment, w którym rzeczywiście ta infrastruktura stała się bardzo, bardzo istotnym elementem całości rozwiązań, żeby być efektywnym zarówno kosztowo, jak i wydajnościowo. I rzeczywiście weszła na dyskusje zarządów firm, tak? Infrastruktura, nie mówię o IT, bo IT już jakiś czas temu. Więc rzeczywiście powodem tego jest to, że sposób, w jaki zaczęliśmy pracować z rozwiązaniami ze sztuczną inteligencją i z rozwiązaniami IT jest trochę taki, że to w jaki sposób
zaprojektujemy rozwiązanie, bardzo zależy od tego, w jaki sposób to zrobimy, zależy wydajność tych rozwiązań. A w tej chwili na rozwiązania i sztucznej inteligencji, rozwiązania w ogóle IT, digitalowe, tak naprawdę decydują o przewadze konkurencyjnej firm, tak? To jest ten czynnik, który decyduje o tym, czy będziemy widoczni, czy dotrzemy do klientów, czy klient będzie zadowolony, czy czuje dysonans pomiędzy tym, w jaki sposób pracuje ze swoimi narzędziami AI i w jaki sposób kolaboruje z firmą swoją, tak? W jaki sposób się ten kontakt wygląda, ten dysonans się pojawia, tak? Czasami jest tak, że ja tutaj widzę, jak te narzędzia pracują, a jak się spróbuję skontaktować ze swoim bankiem, to czat jakoś tak dziwnie nie bardzo, no jakoś nie... No, ta tak. współpraca nie wygląda tak fantastycznie, więc jest taka presja duża klientów. I wydaje mi się, że jakby firmy muszą na to odpowiadać, a w związku z tym, że muszą na to odpowiadać, to te technologie, które rozwijamy, one niestety nie są efektywne, jeśli chodzi o te użycie zasobów, dlatego że tak jak kiedyś, jak poszukiwaliśmy odpowiedzi w wyszukiwarce, no to po prostu to było jedno zapytanie, szukaliśmy sobie odpowiedzi poprzez jakieś linki, czytaliśmy artykuły. W tej chwili, żeby znaleźć na to jedno, to samo pytanie odpowiedź, to zadajemy tych pytań 5 i oczywiście zużywamy ogromną ilość zasobów, a jak za chwilę pojawią się w dużej skali agenci, no to już się zrobi razy 30, tak? Więc jakby sposób interakcji z tymi naszymi rozwiązaniami w ogóle wygląda inaczej w tej chwili i on wymaga dużych zasobów. Dlatego też to, w jaki sposób zaprojektujemy, bardzo wpłynie na to, czy to rzeczywiście będzie efektywne kosztowo. Też bardzo istotną elementem tych rozwiązań są dane, które o tym się mało mówi, w ogóle są jakby trochę zaniedbane, ale to jest też bardzo ważny temat, którym my się zajmujemy, czyli pytanie, jak zbieramy te dane, gdzie je przytrzymujemy, czy one są bezpieczne, czy dobrze je przetwarzamy odpowiednio, czy one są wyczyszczone odpowiednio, czy mamy odpowiednie dane, czy one są jeszcze aktualne te dane i tak dalej, szereg różnych problemów, bo możemy sobie tę infrastrukturę oczywiście zwiększać w nieskończoność, tylko efekt użycia tych wszystkich narzędzi może być różny, tak, względem tego. Fajnie, że tu mówisz o tych danych, to ja za chwilę jeszcze do tego przejdę, czyli trochę podsumowując tą rolę tego IT, oni stają się trochę muszą myśleć jak biznes, czyli tak naprawdę biznes zdefiniuje pewne rzeczy, to oni muszą do tego dodać rozwiązanie. To, co powiedziałaś, tym bardziej, że wyzwania, niedostępność, koszty, zastanawianie się, czy kupujemy infrastrukturę na 10 lat, to już chyba się nie dzieje, czy jednak kupujemy na to, żeby działała przez 3 lata i mamy jakąś strategię rozwoju biznesowego i wtedy będziemy dostosowali. Także faktycznie zmieniła się ta rola, trochę inaczej się od nich innej pracy wymaga. A w temacie tych danych, to co powiedziałaś, jedna rzecz mi się przypomniała, jak mówiłaś, kiedyś byłem na takiej fajnej konferencji, gdzie gościu mówił o kasowaniu danych, że tak naprawdę to, czego dzisiaj jeszcze nie umiemy wszyscy, to jest pozbywanie się danych tych, które są już nam niepotrzebne. To, co powiedziałeś, czy one są aktualne? One mogą być błędne, nieaktualne. Jak czyścić? Czyli tak naprawdę on się śmiał, że powinny być takie kursy, jak umieć podjąć decyzję, że tego już nie potrzebujesz, żeby nacisnąć po prostu ten przycisk do kosza. I w temacie danych to też jest ten element, my mamy postawiliśmy sobie jakby naszą taką kompetencję, według której pracujemy z naszymi klientami, bo robimy wiele rzeczy, ale można powiedzieć 80% naszych projektów to są właśnie dotyczących przetwarzania, przechowywania i transmisji danych wrażliwych. I zastanawialiśmy się też, jak to nazwać, czy to mają być dane krytyczne i tak dalej, czy wrażliwe. No ale zaczęliśmy rozmawiać z klientami, zrobiliśmy takie testy AB i powiedzieliśmy o krytycznych, to tam jest różnie z tym było, ale jak powiedzieliśmy o wrażliwych, to naraz się okazało, że w wielu firmach nawet nie musimy tłumaczyć, czym są dane wrażliwe, bo to klient nam zaczął sam mówić, tak? A, u mnie dane wrażliwe to są takie, a u mnie takie, bo u mnie RODO, a u mnie coś jeszcze, a u mnie blueprinty i tak dalej, i tak dalej. I teraz to, co mówisz, faktycznie jest bardzo ważne, żeby to umieć ogarnąć i to jakby to robicie wy, edukując też rynek i pokazując swoje rozwiązania, tak? To przejdźmy teraz tak, jestem firmą, załóżmy, średniej wielkości na razie, zatrudniam jakieś 200 osób i przychodzi do mnie partner albo przychodzicie wy i tak naprawdę od czego trzeba zacząć, żeby pomyśleć sobie, że chcę wdrożyć swoje AI, swój LLM, postawić go u siebie, żeby on był mój prywatny, żeby jednak to była nasza własna wiedza. Od czego się zaczyna wtedy taka rozmowa? Przede wszystkim to
namawiam firmy do tego, żeby zrozumiały, po co im to. Tak? Bo bardzo często my zadajemy pytania, dostajemy pytanie, poprosimy najczęściej to jest pytanie, albo chcemy AI, albo chcemy serwer z kartą GPU, tak? Ani jedna potrzeba, ani druga potrzeba nie jest biznesowa. I tak naprawdę, żeby znaleźć odpowiednie rozwiązanie, to musimy zrozumieć, jaka jest potrzeba biznesowa, co dokładnie będzie robione na tym. Ja namawiam firmy do tego, żeby po pierwsze zrozumieć, że AI myśleć o rozwiązaniach AI jako pewnej kompetencji. Czyli jeżeli nie myślimy o tym, że AI to jest budowanie RAG-a, tylko powiemy sobie o tym, że firma buduje przewagę konkurencyjną dzięki temu, że jest szybko w stanie reagować na potrzeby rynku i na to, co dzieje się w kontekście konkurencji, czyli jest szybko w stanie zareagować i zbudować rozwiązania, albo poprawić swoje, albo rozwiązać rozwiązania za pomocą narzędzi AI. I teraz często przychodzą do mnie firmy i pytają, od czego mam zacząć, jakie use case'y. Ja na to odpowiem, tak naprawdę jest bardzo dużo raportów, które mówią o tym, które use case'y przynoszą największy zwrot z inwestycji, tak? Czy mamy bardzo dużo instytutów badawczych, które sprawdzają to, pojawiają się szereg raportów, więc polecam przeczytać i Gartnera, i McKinsey'a, i firmy konsultingowo wydają mnóstwo tych raportów, gdzie można przyjrzeć się, że w tej branży to są takie use case'y, w tej branży to takie. Ale ja nie potrafię odpowiedzieć i pomóc klientowi, powiedzieć, ten use case u ciebie zadziała. Bo to, który use case zadziała u ciebie, zależy od tego, w czym chcesz być najlepszy, jaka jest twoja przewaga, co słabo działa, gdzie są najwyższe koszty. I to jest ten core wiedzy, która jest na ogół w firmie. Więc to, co my raczej, w czym my pomagamy, to my pomagamy zebrać tych ludzi, którzy wiedzą, i zebrać listę rzeczy, które są o najwyższym priorytecie i gdzie można tego AI wykorzystać, żeby rozwiązać realne problemy biznesowe tej firmy. I drugi aspekt, oczywiście wracając do danych, jest taki, że oczywiście są potrzeby biznesowe, priorytety, prawda, KPI biznesowe, to jest jedna rzecz, a drugie jeszcze to trzeba połączyć z realiami. Tak? Jakie dane posiadamy? Czy one są rzeczywiście realne, znaczy rzeczywiste i aktualne i pełne, czy nie są silosowe i my po prostu jak zaczniemy na nich pracować... Jak zrobimy migrację, to dokładnie, się wywali. Dokładnie, albo migrację, albo się okaże, że one nie są rzeczywiste, a to są takie dane, które tracą jakby swoją aktualność dość szybko, prawda? Czy pracujemy na rzeczywistych danych, czy pracujemy Więc na pewno jest tak, że tutaj trzeba zebrać dwie perspektywy. Jedną potrzeba biznesowa, czyli co my chcemy osiągnąć, druga, co my posiadamy, jeśli chodzi o dane i dopiero wtedy podejmujemy decyzję, co chcemy rozwiązać. Tylko jak tak do tego podejdziemy i mamy priorytety, to te rozwiązania są różne bardzo, prawda? Ja uważam, że firmy nie powinny zatrudniać innych, czy nie outsourcować budowanie tych rozwiązań na zewnątrz. Powinny się wspomagać oczywiście firmami, żeby się skalować, to bez wątpienia. I oczywiście firmy, doradcze, które mogą im pomóc, jak podejść do tego, nadzorować proces, są potrzebne. Tylko ważne jest to, że te kompetencje zostaną w firmie. Czyli, że jak my budujemy rozwiązania, to my je potrafimy sami zbudować. To my jesteśmy w stanie szybko, bez budowania kontraktów, zatrudniania, szukania dostawców, rozwiązywać swoje problemy. Więc jakby wracając do tego, czym jest to AI, jeżeli podejdziemy do tego, że to jest umiejętność wykorzystania sztucznej inteligencji w firmie w bardzo różnych procesach, w zależności od potrzeby dziś i teraz, to mówimy o tym, że żeby to zrobić, to muszą powstać pewne fundamenty w firmie. I tymi fundamentami jest po pierwsze infrastruktura, która umożliwia budowanie tych rozwiązań, narzędzia, które pozwalają przeprowadzić cały proces w sposób bezpieczny, który jest zaakceptowany przez security i który jest compliance'owy. Mamy te dane i mamy kompetencje w firmie. A potem na tym stają dopiero rozwiązania. Nie? I teraz to, nad czym my pracujemy i na czym w czym się specjalizujemy, to są te warstwy dwie dolne, tak? Czyli infrastruktura i narzędzia. Warstwa narzędziowa, w jaki sposób zarządzamy tym środowiskiem, chociażby, żeby je zoptymalizować.
ich użycie, bo my nie tylko mamy narzędzia do budowania rozwiązań AI-owych, ale też mamy narzędzia do zarządzania i monitoringiem środowisk. Tak, żeby te ceny, żeby efektywnie wykorzystać te środowiska. To trochę tak trywializując, to ja bym do tego tak może banalnie podszedł, ale to najpierw trzeba wiedzieć, czy my chcemy wbijać gwoździe, czy wkręcać śruby, tak? Bo wtedy będziemy dobierali narzędzia do tego, to co powiedziałaś, tak? Czyli tak naprawdę najpierw firma musi się zastanowić, do czego, a nie na zasadzie właśnie... I w jakiej skali, A nie tam sztuk jedna, bo tam nie wiem, pani Magdaleno, my byśmy chcieli na wczoraj, nie? Ale po co? Co chcecie zrobić? Dokładnie. Może nawet nie potrzebujecie jaja dzisiaj, bo wy potrzebujecie, nie wiem, na początek uporządkować pewien proces i może się okazać, że tam zarabiacie pieniądze. Tak, nie? ja nawet zachęcam, bo wiele firm zaczyna swoją przygodę ze sztuczną inteligencją w chmurze publicznej, tam gdzie te dane wrażliwe nie są przetwarzane albo krytyczne dla firmy i tak dalej. Ja uważam, że każda firma powinna wiedzieć i dobierać te rozwiązania po prostu na swoje potrzeby, tak? Jeżeli firma, my pracujemy z firmami enterprise trochę większymi, ale też ze średniej wielkości i większość z nich już potrzebuje tych środowisk on-prem. Wynika to oczywiście nie tylko z regulacji, które w wielu przypadkach po prostu są narzucone i po prostu, żeby przeprowadzić to do chmury, no to wymaga jakby dosyć skomplikowanych procesów. Wynika to też z tego, że jest łatwiej i bezpieczniej połączyć, wchodzi w to security, swoje bazy danych, swoje data lakes z platformami do przetwarzania tych danych. I teraz oczywiście to zależy od architektury, natomiast realia są takie, że w tej chwili żyjemy w świecie hybrydowym, więc mamy firmy, które mają trochę rozwiązań w chmurze. Większość korowych systemów, czy to w bankingu, czy w energetyce, jest zdecydowanie w data center on-prem i tutaj się krytyczne dane znajdują, no to jak tutaj się znajdują, to tutaj powinny być przetwarzane. Tak? I to jest właśnie ta architektura hybrydowa. Więc większość z firm, z którymi pracujemy, już chcą budować to środowisko u siebie. No właśnie, w tej chwili pomału wypłynęłaś na Zielone Jezioro, bo ten element dotyczący on-premise to właśnie jest taki, że to jest ta prywatna chmura i wszyscy wiedzą, co powinni tam sobie przechowywać. Natomiast są momenty w działalności firmy, że czasami potrzebuje ta firma trochę więcej mocy obliczeniowej na jakiś czas, tak? Czyli wie, jakie dane może przetworzyć, z jakiego powodu. No i w tym momencie pojawia się HP, cały na zielono. Czym jest GreenLake? Skąd w ogóle pomysł na nazwę, czy wiesz? Bo ja kiedyś próbowałem to jakoś znaleźć i nikt nie powiedział. Powiedziałem tylko, że to ma się kojarzyć z takim spokojem. No i teraz, czym jest ten GreenLake? Bo część ludzi kojarzy go trochę być może błędnie z samym leasingiem urządzeń, a to chyba nie jest tak. To jest właśnie ten element dotyczący dodatkowej usługi. Tak. Leasing też mamy, prawda? Można sprzedawać, to nie jest absolutnie ta sama usługa. Wiele lat temu HPE podjęło decyzję, taką miało wizję, że świat będzie hybrydowy. To był jeszcze 10 lat temu. Wszystkie firmy, które robiły badania rynku, mówiły, no tam do 2026 roku to wszyscy będą w chmurze. Tak będzie wyglądał świat. Też taka śmieszna historia, bo jak powstawała chmura publiczna, to ona nie powstawała do tego, żeby po prostu wszystkie firmy obejmować, a idea stojąca za chmurą publiczną była taka, że to jest rozwiązanie dla firm, które mają swoją firmę w wielu miejscach fizycznie od siebie bardzo oddalonych. I że to łączy po prostu ich sposób operowania tymi środowiskami, zarządzania tymi środowiskami w jednym miejscu. Jakby tak wirtualnie przynajmniej. Ale oczywiście był ten moment, kiedy rzeczywiście wyglądało na to, że te migracje się rozpoczynają, prawda? Wszyscy Okazało się to bardzo trudne. Tak, wszyscy będziemy w chmurze. Okazało się, że model operacyjny jest tak trudny, tak dużo zmian trzeba zrobić w sposobie funkcjonowania firmy, że to nie jest takie proste. Trzeba zdobyć dodatkowe kompetencje i tak dalej. Dla pewnych workloadów to się udało, dla korowych systemów w większości się nie udało, przynajmniej w dużych firmach. No i nagle przychodzi
czas, kiedy nagle się okazuje, że Z nawet HP część... staje w poprzek. Tak. Część firm chce wracać z powrotem z chmury na on-prem. Ale to jest taka ciekawa historia, bo w tej całej wizji, że że świat będzie hybrydowy, no nikt nam nie towarzyszył. W zasadzie to była jedyna firma, która powiedziała, że my zaczniemy budować nasz świat i nasze produkty z założeniem, że to się jednak nie wydarzy, że nie pójdą wszyscy do chmury, tylko że ten świat będzie hybrydowy. Że będziemy stawiać na sieć, która jest bardzo ważna ze względu na transfer danych i że to jest kluczowe, że część danych zostanie jednak on-prem i one będą tam. I mamy rozwiązania chmury publicznej i większość firm będzie miało ten świat taki rozproszony, od edge to cloud, tak? Czym jest nasza strategia mówi? Od edge to cloud, czyli od przetwarzania na brzegu sieci do przetwarzania tak naprawdę na brzegu sieci i urządzeniach końcowych, do przetwarzania w data center i w chmurze publicznej. I rzeczywiście tak ten świat wygląda i chmura GreenLake to jest jakby uspójniony model operacyjny łączący cały ten świat, tak? Więc to jest coś zdecydowanie Czyli to jest też zestaw narzędzi, zestaw pewnej oferty, którą... Jakby to jest chmura, która przychodzi do ciebie. Tak jak portal chmury publicznej wygląda tak, że się nią zarządza, tam można zrobić provisioning, prawda, tam widać aplikacje, warstwę można i zarządzać tym, to GreenLake może zarządzać absolutnie wszystkim, tak? Czyli może zarządzać zarówno siecią, urządzeniami w data center, jak i chmurą publiczną. Także to jest tak jakby jeden wspólny model operacyjny wraz z narzędziami, które umożliwiają zarządzać tą całą infrastrukturą, jak i jakby zarządzać inteligentnie tą infrastrukturą i ją obserwować we wszystkich tych miejscach. I takie rozwiązania mamy z dużymi firmami jak Bosch, który jakby ma chmurę publiczną, ale jakby obserwuje ją i zarządza nią z poziomu GreenLake'a. To jest pierwsze. Drugi temat, o którym tu mówiłeś, o tej flexibility, czyli tym, że my tak naprawdę nie wiemy tak naprawdę, jakie to jest środowisko i że jest pay as we go. Czyli my płacimy za to, co użyjemy. I rzeczywiście częścią funkcjonalności tego jest możliwość ale zamówienia nadmiarowej pewnej infrastruktury, która jest u klienta, ale nie musi za nią płacić. Płaci za nią tylko wtedy, kiedy ją używa. I to jest oczywiście rozwiązanie dla firm, które mają piki użycia, tak, kiedy mają spodziewane duże wzrosty albo mają nieprzewidywalność wzrostu, więc wolą zapłacić za część stałą tego capacity i zasobów, a za część tylko jeżeli przekroczą jakiś próg. I rzeczywiście ten model GreenLake'owy ma takie możliwości i jest wykorzystywany bardzo w takim celu, żeby właśnie dzisiaj nie wiem, jakie będą te zasoby. Ja chcę mieć bardzo szybką możliwość rozbudowywania się w razie potrzeby, bo jego elementem nie jest tylko to, że możesz użyć dodatkowa capacity, za które zapłaci się pay as you go, ale też jest dedykowany sposób domawiania i poszerzania tego środowiska. I on ma priorytety. Więc to jest umowa taka, która umożliwia szybkie rozbudowy, tak? Że nie robimy za każdym razem przetargów, tylko jej założeniem jest to, że mamy kompleksowy sposób podejścia do zarządzania środowiskiem, ale też możemy zamawiać dodatkowe zasoby w sposób szybki i rozbudowywać to środowisko. To tak teraz mi się zrobiło taki powrót do tego 39 roku i do Disneya. I ten GreenLake to mi się tak skojarzył, że jakby mamy dzisiaj ten Disney Online jako kanał streamingowy, to pytanie, czy to można byłoby porównać do tego GreenLake, czyli po prostu mam możliwość oglądnięcia, nie wiem, więcej, mniej, tylko system zamiast pytać się mnie, czy tam jeszcze jesteś, tak, czy już nie śpisz, czy oglądasz następny odcinek, pyta się, czy jeszcze potrzebujesz tej mocy, albo czy potrzebujesz więcej, albo może ogranicz, bo na razie wygląda, że nie potrzebujesz tego, więc możesz zmniejszyć jakąś tą opłatę na jakiś okres czasu. Czy to tak można byłoby uprościć? Tak? W skrócie można by tak uprościć. Myślę, że to jest bardziej złożone, dlatego że po prostu to są firmy, które systematycznie zarządzają. My tutaj mówimy o usługę na Netflixie, to ja jestem jakby użytkownikiem końcowym, nieświadomym, co tam jest pod spodem. My pracujemy z firmami, które dokładnie rozumieją, co jest pod spodem, a jednocześnie
mają pomoc, bo ta umowa Green Lake'owa to nie jest tylko usługa jako usługa, tak jak usługa na Netflixie, tylko za nią idzie jednak wsparcie ludzi, którzy się zajmują optymalizacją tych środowisk, raportowaniem, sprawdzaniem, ile używamy tego capacity, doradztwem, czy już warto pomyśleć o tym, że w związku z tym, że jest trend taki, to za jakiś czas trzeba będzie rozwinąć to środowisko na przykład i doradzają i wspólnie z klientem zastanawiają się, jakie to środowisko. Poza tym, nie mówiąc o tym, że my tak naprawdę, tak jak powiedziałam wcześniej, dla nas istotne jest, pod jakie środowiska, pod jakie workloady w ogóle to środowisko jest budowane, tak? Inaczej się buduje środowiska pod rozwiązanie typu SAP, prawda? I inna jest jego charakterystyka i jego wymagania. I mamy specjalistów, którzy się tym zajmują, tak? Czyli to nie chodzi o to, że ja kupię serwer, tylko ja kupię środowisko pod konkretne rozwiązanie. I dokładnie mamy specjalistów, którzy się zajmują tym, jak zbudować to rozwiązanie, żeby ono było wydajne, spełniało wszystkie wymogi ze strony biznesu, ale też ze strony samego rozwiązania SaaS-owego, czyli SAP-a. I żeby spełniało wszystkie wymogi jakby wynikające z umowy. Więc jakby to jest bardziej złożona usługa dla firmy, która profesjonalnie wie, jak wygląda infrastruktura i ma zarządza, ale jednocześnie zdejmuje z niej jeszcze odpowiedzialność i budowanie kompetencji, składania tych wszystkich narzędzi do zarządzania, bo my możemy to wszystko zintegrować w jednym miejscu i łatwość zarządzania tym środowiskiem jest dużo większa, tak? My dodatkowo jeszcze razem z taką umową Green Lake'ową, czyli tym budowaniem tej tak wprost takiej chmury hybrydowej, gdzie wszystkie te środowiska łączymy, jest to jednolity model operacyjny, świadczymy usługi tak zwane managed services, tylko zarządzania tym, tak, które są w postaci ludzi, którzy to robią. W tej chwili Polska jeszcze z tym tak bardzo nie ma do czynienia, z brakiem kompetencji w tym zakresie. My mamy świetnych inżynierów w Polsce wciąż, jeśli chodzi o infrastrukturę. Wiele firm woli to robić samemu, bo oczywiście i utrzymują te kompetencje, ale tak naprawdę już zaczyna być z tym problem, bo większość osób, które się na tym naprawdę inżynierów zna, no to nie są najmłodsze osoby na rynku polskim i już na rynku, że tak powiem, Europy Zachodniej bardzo często sprzedajemy to razem z całą usługą zarządzania tym środowiskiem. Dlaczego? Dlatego, że firmy się przesuwają powoli do budowania kompetencji na tych wyższych warstwach. Czyli ja chcę się zająć tym, żeby moi specjaliści zaczęli się zajmować budowaniem rozwiązań, tak? Czyli te wyższe warstwy, tam, gdzie buduję przewagę konkurencyjną. A tu tą część mogę w jakiś sposób wyoutsourcować, tak? Czyli trochę można powiedzieć, że klient by oczekiwał, że wy zbudujecie drogi, autostrady, tory kolejowe, dokładnie, po których on będzie sobie przewoził dokładnie to, co się dzieje. Dokładnie. Słuchaj, to teraz kwestia jest taka, jeszcze w tym Green Lake'u, kwestia jest taka, że płacimy trochę jak w tym streamingu miesięcznie, bez względu na to, ile tych filmów oglądniemy, czy nie? Czy tak, też bardziej bardziej pod projekt się umawiamy i... Nie, jakiś commit. Czy ustawiamy jakieś środowisko commit, to znaczy na to, czy się umawiamy na 100%, więc mówimy, to jest ten, tak jak zresztą to wygląda w chmurze publicznej, też najczęściej firmy mają pewny zakres usług, na który się umawiamy na przykład na 5 lat i tutaj wygląda tak samo. To jest taki minimalny zakres usług, na które się umawiamy i płacimy za to miesięczne opłaty, ale usługi, czy tam zasoby, które użyję, usługi, które użyję ponad tą umowę, no za to dodatkowa faktura miesięczna pay as you go, czyli za użycie. Zdarzyło ci się tak, że klient na początku, powiedzmy, nawet doszacował swoje potrzeby i z dnia na dzień mówi, dobra, słuchajcie, to jest dla mnie już za mało. Z dnia na dzień jakby... nie, to znaczy nasi klienci, którzy podpisali umowy Green Lake'owe, systematycznie rozbudowują te środowiska. Czasami jest to często jest to szybciej, ale często jest to wolniej niż spodziewali się. A dlaczego? Dlatego, że w cyklu takiej budowy nowej infrastruktury jest tak, że bardzo często
robimy zakupy z dużym bardzo wyprzedzeniem, czyli nasz na przykład na 5 lat, no bo nie chcę rozpisywać. Więc jak ja planuję to capacity, to ja po prostu używam, buduję jakby nadwymiar, tak? I problem tych data center jest często, że te zasoby nie są używane. Także wbrew pozorom wygląda to tak, że często jakby kupujemy za dużo. No bo potem jest problem taki, że ja za każdym razem muszę urządzać przetarg, tak? To jest duży projekt, który jest bardzo kosztowny, tak? Jeżeli mówimy zakup... Od razu zatowarować się chce ktoś, nie? Tak. Ja chcę mieć święty spokój, chcę być bezpieczny, a tym bardziej, że to jest często infrastruktura krytyczna, bo na nim stoją systemy krytyczne. No więc ja jako szef IT, no ja chcę być po bezpiecznej stronie. A ponieważ procesy zakupowe w wielu firmach przy jakby wysokości tych kontraktów, z którymi się teraz borykamy, jest po prostu proces jest bardzo, bardzo długi, więc często firmy borykają się z tym, że po prostu nie są w stanie zamówić w odpowiednim czasie i narażają spółkę na poważne problemy. Więc co oczywiście robi CEO? Robi tak, żeby było bezpieczniej. I to jest jego obowiązek, co więcej, tak? Więc taka umowa Green Lake'owa powoduje to, że jakby ma komfort takiej pracy, że na ten czas rozbudowy... Nie musi do zarządu najczęściej chodzić, ponieważ małymi... Robi remont, ale tutaj... Tak, dokupuje i tak dalej i nie ma, i cały czas ma monitoring tego użycia i nie musi kupować z nadmiarem na 5 lat. Dobrze, tutaj powiedziałaś, kto jest często tym waszym partnerem, czy też naszym partnerem, czyli właśnie szefowie IT, ale również biznes, z którym nam rozmawiamy. Kwestia jest jakby od czego należy zacząć, a teraz jakiś najciekawszy przykład wdrożenia, jaki ostatnio ci się wydarzył, taki, nie wiem, który z przyjemnością śni ci się po nocach. Tak, ja ostatnio bardzo dużo pracuję nad projektami AI-owymi, dużo o tym mówiliśmy, o wdrożeniach platform. Naprawdę muszę powiedzieć, że sukcesy ogromne odnosimy, a dla mnie sukces to jest sukces klienta, zadowolonych klientów, którzy po prostu mówią, tego potrzebowaliśmy. Dlaczego o tym mówię? Bo temat jest dosyć trudny i złożony, dlatego że w momencie, kiedy przychodzi do mnie klient i mówi, że chce serwer z kartami GPU, to my już to przeszliśmy 3-4 lata, kiedy oni kupili te serwery z kartami GPU i wracają po 2 latach i mówią, no nie bardzo wiemy, co z tym zrobić. Dlaczego tak jest? Jest pewien problem z budowaniem mostu pomiędzy data scientystami, deweloperami, infrastrukturą i security. Tu się zderzają 3 światy, które mają zupełnie inny pogląd na ten problem związany z AI-em, tak? Infrastruktura chciałaby zajrzeć do każdej śrubki. Czy to jest na pewno ta karta? Czy to na pewno jest ten switch? Czy to jest na pewno ten zasób i najlepszy? W międzyczasie się jeszcze zmieni, ma może coś lepszego i tak dalej. Więc to jest tego typu dyskusja i oczywiście to dobrze, że wiedzą i się tym interesują. Natomiast po drugiej stronie mamy ludzi, którzy chcą budować rozwiązania. Oni mówią, no serwer z kartą to nie wystarczy. Ja muszę mieć narzędzia do tego. Ja muszę mieć, a ten stack technologiczny, związany z AI-em, to jest od groma open source'u. Te narzędzia się ciągle zmieniają. Onboarding i certyfikacja w firmie jest dość długa. Więc jakby złożenie tego świata IT, zderzenie tego świata IT od strony infrastrukturalnej ze światem ludzi, którzy budują te rozwiązania, data scientystów i deweloperów, no jest dosyć trudny i często firmy na tym po prostu legną, tak? Że próbują zbudować rozwiązania, ale zanim się dogadają z security, żeby dostać zgody, żeby to wszystko podłączyć, potem postawić na tym narzędzia, potem zrobić dokładnie. A w tym czasie po prostu siedzą data scientyści i mówią, no dobra, no to ja sobie zbuduję to w chmurze publicznej, tam mam wszystko, tak? Ale to jak odbuduję i się zaczyna. Więc ja myślę, że to, co właśnie w ostatnim czasie, no mieliśmy kilka takich projektów fantastycznych, gdzie rzeczywiście budujemy ten pomost. My po prostu dajemy im pomoc, w którym przychodzi do nich rozwiązanie, czy ono jest idealne na potrzeby, jeśli chodzi wycyzelowane w każdym jednym. Nie, ale ale ono łączy te wszystkie światy. I my się koncentrujemy nie na tym, żeby każda śrubka była dostosowana do klienta, tylko żeby spełniała swoje wymogi. I różnica jest taka, że my, jak dostarczamy środowiska AI-owe i dostarczamy też usługi budowania tych rozwiązań, bo my jako firma oprócz tego, że dostarczamy to środowisko,
to edukujemy osoby z firm do tego, jak je budować, ale też budujemy z nimi te rozwiązania, bo mamy specjalistów, tak jak powiedziałam, w związku z tym, że mamy te superkomputery, to mamy całe centra data scientystów i deweloperów, które pracują dla rządów, dla firm badawczych, które z nimi wspólnie budują, więc mamy te kompetencje. Więc to, co my oferujemy, to mówimy, dajemy wam podstawy, nauczymy was, jak z tego korzystać i zbudujemy z wami te pierwsze rozwiązania. Więc no, mamy takie pierwsze sukcesy już na rynku polskim i mam wrażenie, że coraz większym cieszy się zainteresowaniem. No i fantastyczne jest to, że w zasadzie no nie mamy konkurencji takiej, która by miała gotowe rozwiązania, no więc lepszej sytuacji nie można sobie wymarzyć. Magdaleno, będziemy pomału podchodzili do lądowania, jak zwykle w Odkrywaj Energo. I teraz kwestia jest taka, 3 zagadnienia. Po pierwsze, czy nadal rzuca się monetą w HP? A w jakim Bo sensie? legenda głosi, że jak Hewlett i Packard myśleli nad nazwą, to rzucili monetą. Nie do końca wiadomo, Który wygrał. który tak. wygrał, ale ostatecznie czy to wygrało, że Hewlett, czy że Packard też krąży, Tak. Jest że taka on zdał? legenda, podobno prawda, nawet nie legenda, tylko nie wiadomo, który wygrał i kto odstąpił tą. W każdym razie Hewitt jest pierwszy. Czyli decyzyjnie nie rzucacie monetą. Nie jednak. rzucamy Już to monetą. bardziej korzystacie Muszę z powiedzieć, AI. że zdecydowanie staramy się opierać nasze dane na podstawie tego, co widzimy na rynku i rzeczywiście na to odpowiadać. I muszę powiedzieć, że pod kątem tego, w jaki sposób budujemy produkty, zdecydowanie się to dzieje. Uczymy się na tym. To też jest fantastyczne, prawda? Bo sama platforma, którą zbudowaliśmy wspólnie z NVIDIą, to jest nowy produkt, ale nie tylko mamy takie produkty, bo mamy nowe produkty Morfeusz do zarządzania całą infrastrukturą. Bardzo dużo nowych produktów się pojawia. I teraz bardzo rozwijamy te produkty na podstawie tego, co słyszymy od klientów. Więc bym powiedziała, że raczej nie jest monet-driven, tylko jest data-driven organizacja, czyli my rzeczywiście podejmujemy decyzje na podstawie tego, co dzieje się na rynku, jakie są potrzeby, ale też na temat tego, jak wyobrażamy sobie przyszłość. To, że zdecydowaliśmy się za inwestycje w Junipera. To, że przewidujemy, że ta sieć jest krytycznym elementem przyszłości i rozwiązania jajowych. To wszystko przecież te decyzje o tym, że tak będzie, były podejmowane i o zakupy przecież nie było podejmowane rok temu, tylko wiele lat temu. I uważam, że firma pod względem strategii naprawdę bardzo mocno wybiega w przyszłość. Potrafi też pójść jakby na przekór trendom, to co powiedziałeś. Tak? Wszyscy szli do chmury, a oni stwierdzili, kiedyś ci goście, będziemy robili tego private'a. Drugie pytanie. Samonaprawiające się. Ja też się kiedyś spotkałem, dużo siedziałem. Ostatnio też rozmawialiśmy z Pawłem Waszczyrem z Junipera, że tam też są takie funkcjonalności. Kiedyś rozmawialiśmy tu z kolegą z Aruby i właśnie podobno w tych rozwiązaniach jest tak, że te wasze rozwiązania są samodiagnozujące się i samonaprawiające się. To gdzie miejsce dla serwisu? Z czego żyć? Generalnie ta automatyzacja, która teraz jest wszechobecna, tak, we wszystkich trendach, że automatyzujemy. Tam, gdzie nie trzeba włączyć człowieka, gdzie możemy się sami zdiagnozować, to róbmy to, tak? Mamy Aruba Networking Central, czyli miejsce, w którym rzeczywiście są zaprzęgnięte te rozwiązania AI, bo tak jak mówiłam, my dostarczamy rozwiązania AI dla naszych klientów, ale sami też z nich korzystamy. Okay. W nasze wszystkie rozwiązania są włączone rzeczywiście rozwiązania sztucznej inteligencji, które mają prognozować awarie, samo naprawiać, jakby sugerować to, jakie akcje należy wykonać, żeby przeciwdziałać tym awariom. Cały monitoring, predykcje i to wszystko się dzieje. Teraz twoja ostatnia szansa. Do tej kamery poproszę. Jakbyś miała jednym zdaniem zachęcić do kontaktu z HPE? Jednym zdaniem to trudno. I to drugie może, i dlaczego akurat to wy? Zdecydowanie zachęcam do współpracy z HPE, bo nasza firma ma rozwiązania bardzo kompleksowe. Tak? Jesteśmy w stanie zaadresować całość rozwiązań IT, tak jak powiedziałam, od rozwiązań na brzegu sieci do rozwiązań, które adresują problemy związane z zarządzaniem infrastrukturą w data center, ale także połączeniem z chmurą publiczną. I też bardzo intensywnie ostatnio inwestujemy w obszar AI, czyli obszary sztucznej inteligencji i możemy ci pomóc zbudować
takie środowiska i takie centra kompetencji, które rzeczywiście pomogą zbudować przewagę konkurencyjną na rynku. Dziękuję bardzo. Ja teraz do tej kamery, a jak już się zdecydujecie na HPE, to zapraszam do Inergo. W ostatnich 2 latach otrzymaliśmy przynajmniej 4 nagrody, jeżeli chodzi o współpracę z HPE. Otrzymaliśmy nagrodę na kongresie w Las Vegas, gdzie dostaliśmy nagrodę za rozwiązania właśnie HPE Networking. Otrzymaliśmy nagrodę za najlepszy partner, jeżeli chodzi o HPE Storage. No i nasi preselsi otrzymali również nagrody. To są takie indywidualne nagrody od HPE wyróżniające właśnie preselsów, którzy myślą prokliencko. Także serdecznie zapraszam. Magdaleno, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Bardzo dziękuję. Trzymam kciuki. Zakładam, że jak spotkamy się za jakiś czas, bo jak to zawsze mówię moim gościom, nie czujcie się bezpieczni, to może już będziemy mogli porozmawiać bardziej szczegółowo o jakichś konkretach i zobaczyć, jak ten rynek się zmienił. No i życzę kolejnych superkomputerów, no bo ten jeden w Krakowie, który jest ważny. Jest więcej. Szanowni Państwo, to co? Tutaj jeszcze mamy z reżyserki takie hasło, subskrypcja, lajkujcie nas, nie bójcie się, my naprawdę staramy się przybliżyć tą technologię, zapraszamy ciekawych gości, jak sami słyszeliście, tutaj Magdalena miała dużo fajnych rzeczy do powiedzenia, także bądźcie z nami, obserwujcie nas, dziękuję bardzo. Słuchanie Odkrywaj Inergo może powodować nadmierną świadomość technologiczną, nieodpartą chęć cyfrowej transformacji, współpracę z odpowiedzialnym partnerem, którego obdarzysz zaufaniem oraz potrzebę powrotu po kolejny odcinek. Wydawca Odkrywaj Inergo nie ponosi odpowiedzialności za podjęte decyzje.